Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak będę robił pomiar plastic dipem luzów na panewkach głównych. To jest mniej więcej moje miejsce pracy i przygotowane wszystkie elementy, które będą potrzebne. Także tak, mam tutaj śruby, to są jeszcze używane śruby, szkoda mi nowych jeszcze na tym etapie. Podpora wału, panewki nowe, na których będę robił pomiar luzów, stare panewki, zaraz Wam pokażę jaka różnica jest, blok, no i klucz dynamometryczny. Oczywiście jedna z najbardziej podstawowych rzeczy każdego mechanika, chociaż wiem już od swoich znajomych mechaników, że bardzo rzadko używane w zakładach mechanicznych. Im się wydaje nie dlatego, że nie, nie chcą jakby tego używać, ale wydaje mi się, że ze względu na duże doświadczenie oni po prostu wiedzą, jak dokręcać śruby. Ja natomiast jestem amatorem, więc muszę go używać. Jest to kalibrowany klucz. Teraz chciałbym Wam pokazać różnicę między panewkami. Tak wygląda panewka zużyta, która już pracowała w tym silniku, a tak wygląda nowiutka panewka Kolbenschmidta. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że do tego silnika występują panewki w trzech rozmiarach. Rozmiar nominalny na pierwszy szlif i na drugi szlif. I trzeba jeszcze wiedzieć, że rozmiar pierwszy nominalny występuje w trzech rozmiarach. Są trzy rozmiary panewek. Wiadomo, że nie da się wyprodukować idealnie bloku i wału i chodzi o to, żeby można było dobrać panewki w jakiś tam sposób, tak żeby ten luz między wałem a panewkami, żeby był podobny. I występują trzy rozmiary: czerwone, żółte i niebieskie panewki. I żółta panewka to jest rozmiar ten środkowy, czerwona to jest poniżej 0,06 mm, a niebieska to jest plus 0,06 mm. No i do tego silnika występują trzy. Z ciekawości mogę powiedzieć, że do silników benzynowych Hondy występują panewki nominalne w 7 kolorach. To znaczy, może nie jestem pewien, czy nominalne, ale generalnie jest 7 kolorów panewek, więc zobaczcie, jaka to jest duża różnica, jak się dobiera te panewki. Teoretycznie według instrukcji pomiar luzu powinienem robić na suchych panewkach, ale te górne panewki, czyli tu w tym przypadku, kiedy blok jest do góry nogami, to moje dolne panewki posmaruję tutaj delikatnie, bo bardzo mi szkoda, że nie chciałbym, aby się zniszczyły, więc posmaruję dolne delikatnie, a górnych nie będę smarował, muszą być na sucho, bo tam będzie umieszczony ta rureczka Plastic Gauge. Dobra, posmarowałem sobie te panewki takim specjalnym olejem do montażu. Tutaj mam w takiej tubce. To też kolega mi w komentarzach polecił na jednym z filmów, które nagrywam, także bardzo dziękuję. Używam właśnie tego specyfiku. No i teraz będzie montaż wału. Dobra, Plastic Gauge już położony na wszystkich panewkach głównych, na czopach głównych. Tak to wygląda. No i teraz będę montował panewki na podporę i skręcał to do kupy zgodnie z instrukcją. Jest cała procedura opisana przez Audi, w jaki sposób należy dokonywać pomiaru tych luzów na panewkach. I pisze, że Plastic Gauge musi być umieszczony w centralnym punkcie każdego czopu. Nowe panewki na podporze już zamontowane. No i teraz będę montował podporę do bloku i skręcał to kluczem dynamometrycznym 30 Nm i kolejność przykręcania jest też opisana w instrukcji, także będę postępował zgodnie z tą instrukcją.
Ważna informacja jest taka, że nie wolno pod żadnym pozorem ruszyć wałem, bo to zniszczy cały pomiar, a dodatkowo może uszkodzić nam panewki. Nie ma co się przejmować, gdyby ten plastic gauge został gdzieś tam troszeczkę na wale, ponieważ on całkowicie rozpuszcza się w oleju. Tak to zostało zaprojektowane. Rozpoczynam sobie montaż. Pierwsza śruba, druga śruba. Trzecia śruba. Czwarta śruba. Piąta śruba. Szósta. Siódma. Ósma śruba. Dziewiąta śruba, dziesiąta. Jedenasta, dwunasta. Trzynasta. Czternasta. Piętnasta. No i 16 ostatnia. Teraz kluczem dynamometrycznym ustawionym na 30 Nm ustawiamy na 30 Nm i dokręcamy w odpowiedniej kolejności. Poczynając oczywiście od śruby pierwszej. Dobra, trzeba pamiętać, że przy dokręcaniu kluczem dynamometrycznym przestajemy dokręcać w momencie, kiedy klucz strzeli, bo oczywiście jakby klucz nie ogranicza nam tego ruchu i możemy dalej ciągnąć i zwiększać moment. Trzecia śruba, czwarta śruba, piąta śruba, szósta śruba, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Ok, mamy dokręcone. Wszystko zgodnie z instrukcją.
No i teraz trzeba wszystko odkręcić i będziemy robili przymiar, jak mocno ta rurka plastic gauge została zgnieciona i dzięki temu będziemy w stanie określić, jaki jest luz na panewkach. No i dobra, jestem po zakończonym pomiarach, zdjąłem już podporę wału i wał. No i robimy przymiar. No i powiem wam, nie łapię się na ten ostatni przymiar dla nowego wału, nie? Niestety będę musiał zmienić paski plastic gauge'a na czerwone, na inny rozmiar. Rozmiar dla nowego wału i bloku tutaj jest i dla wszystkiego nowego od 0,018 do 0,045 mm. No niestety nowe to już nie jest, więc jak najbardziej zrozumiałe, że nie łapię się w rozmiarze, ale byłem pozytywnie nastawiony, no ale trudno. Wear limit to jest 1/10 mm, to jest dosyć dużo, także tu na pewno nie będzie 1/10. Myślę, że będzie koło 700 z takiej prostej proporcji matematycznej, chociaż nie można tego tak liczyć. Muszę pożyczyć czerwonego plastic gauge'a z troszkę większym rozmiarem, no i ponowić wszystkie pomiary, także zobaczycie to na pewno w następnym filmie. Teraz chciałbym wam pokazać taką amatorską metodę, którą możecie sobie sprawić, że blok, podpora wału i wał są w miarę w osi. Oczywiście, żeby mieć 100% pewność, należy udać się do zakładów obróbki metali, tam bloków i głowic, żeby to dokładnie zmierzyli. Ale jest taka drobna metoda, która może wam dać taki mniej więcej pogląd, czy wszystko jest ok. Tutaj wstępnie skręciłem 30 użyłem siły 30 Nm, by skręcić wstępnie wał z blokiem i z podporą. To jest pierwszy etap skręcania. Chodzi o to, że trzeba zakręcić sobie wałem i zobaczyć, czy w jakimkolwiek miejscu nie czuć przypadkiem jakiegokolwiek oporu. Nie może być takiego miejsca, znaczy trzeba bardzo się skupić i próbować wyczuć, czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu wyczuwamy opór lub czy w jakimkolwiek miejscu jest troszkę luźniej podczas obracania. Tu jak na razie jest ok, nie wyczuwam żadnego oporu. Ok, wszystko jest dokręcone na 90 stopni. Teraz kręcimy sobie wałem. Powinno chodzić idealnie tak samo jak wcześniej, bez żadnych oporów. I tak jest. Nie mogę nigdzie wyczuć, żeby jakikolwiek był opór lub żeby w jakimkolwiek miejscu wał chodził inaczej niż powinien. No, także jest ok. Teraz chciałbym wam pokazać, jak chcę wymienić to łożysko i muszę je sobie wyciągnąć, ono jest wciskane. I wymyśliłem sobie taki ściągacz z klucza 32. Łożysko idealnie wchodzi do środka. I taką śrubę z podkładką. Wkładam ją sobie od tej strony. Tutaj klucz, podkładka, śruba. No i ściągacz do łożyska zrobiony. I za moment będę odkręcał i pomału wyciągam sobie łożysko. I łożysko wyjęte. Chciałem wam też pokazać, jak poradziłem sobie z tą zębatką. Skorzystałem z waszych porad. Wziąłem sobie łańcuch rozrządu. Zaparłem go, klucz i poszło jak masło. Powiem wam, że bez żadnych problemów odkręciłem tą zębatkę. Także bardzo dziękuję za porady. Przydały się.